Dzień dobry kochani, zgodnie z zapowiedzią ponownie Wojciech Jakubik z nami. Byliście bardzo zadowoleni z poprzedniej wizyty, prosiliście o powrót, więc prosiliśmy i się zgodził. Jest z nami, przygotowaliście kilka pytań dla niego, więc nie przedłużając, witamy Ciebie, Wojciechu. Bardzo mi miło, ten powrót jest czystą przyjemnością, jak tylko będę mógł, to będę wracał częściej. Tak, no tutaj z Wojtkiem też, jeżeli Wam się będzie podobać, rozmawialiśmy o jakiejś szerszej współpracy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. To wszystko zależy od Was, od tego jak aktywnie będziecie wspierać nasz kanał, nasze formaty i jak będziecie udostępniać, no bo jeżeli będzie to udostępniane znajomym, rodzinie, dalszej rodzinie, bliższej rodzinie. Nieznajomym. Teraz mogę tak długo wymieniać, ale nie przedłużając, przechodzimy do pierwszego pytania. Pierwsze pytanie, Wojtku, do Ciebie dotyczy drużby i tu chodzi mi o tą część gazową. Jak Ty oceniasz to, co się obecnie dzieje, czyli zapowiedzi Unii Europejskiej o braku kontynuacji zakupów z Rosji przez, trochę tak wypowiadałem się w imieniu krajów trochę europejskich, ale i też Komisji Europejskiej, zakupów gazu, i jak i również z zapowiedzi samej Ukrainy, że tutaj rozmowy z Rosją nie są prowadzone, jeżeli chodzi o tranzyt w 2025 roku, jeżeli chodzi o tą część gazociągową tych rurociągów Przyjaźń. No i co to może oznaczać? Co to może oznaczać dla rynku europejskiego, dla poszczególnych krajów? No taki dosyć szeroki temat, można powiedzieć. Szeroki, badany od dawna. Pamiętam, jak w 2018 roku, tuż przed końcem tamtego roku, przyglądałem się negocjacjom tego kontraktu przesyłowego między Ukrainą a Rosją z patronatem Komisji Europejskiej w Berlinie, bo Niemcy też wtedy angażowały się w ten proces. Mówimy o umowie przesyłowej od 2019 do 2024 roku z minimalnymi dostawami gazu z Rosji, najpierw 60 miliardów metrów sześciennych w 2019, a potem 45 w 2020, 2021, 2023 i 2024 do końca. To było porozumienie tymczasowe, które gwarantowało bezpieczeństwo dostaw gazu przez Ukrainę z Rosji do Unii Europejskiej, wynegocjowane przy walnym udziale Komisji Europejskiej, z tego względu, że w owym czasie, w 2018 roku, to Ukrainie zależało na utrzymaniu tych dostaw rosyjskich przez jej terytorium. To były inne czasy. Ukraina pozostawała zależna chronicznie od przychodów z przesyłu gazu rosyjskiego. Poza tym system przesyłowy gazu na Ukrainie nie był gotowy do opróżnienia gazociągów. Były problemy techniczne z zapewnieniem odpowiedniego ciśnienia bez gazu rosyjskiego, który tam zawsze był, pomimo wszystkich kryzysów, ta minimalna ilość techniczna gazu rosyjskiego była. Tymczasem wtedy także staliśmy przed widmem nowego kryzysu gazowego i tego, że gaz przestanie płynąć przez Ukrainę. Orban już rezerwował Gazpromowi magazyny u siebie, żeby mógł rosyjski dostawca składować na Węgrzech gaz, nawet pomimo nowego kryzysu, ale udało się go uniknąć, właśnie negocjując tę umowę tymczasową, która kończy się z końcem tego roku i kończy się też era, w której w ogóle Ukraińców to obchodziło. No, mamy wojnę, Ukraińcy nie chcą z Rosjanami rozmawiać, realizują dostawy rosyjskiego gazu przez swoje terytorium pomimo działań zbrojnych, pomimo faktu, że ci sami Rosjanie bombardują im te gazociągi, bombardują ich infrastrukturę, ich cywili. Mimo to Naftogaz dotrzymuje tego kontraktu, ale nie jest w ogóle zainteresowany jego przedłużeniem. No i w mediach wszystkich... Poczekaj, ja Ci przerwę, troszeczkę będę przerywał, wybaczycie, chciałbym, żebyś też powiedział, ile w tym momencie, bo tu czasami są też takie jakieś nieporozumienia, my to często mówimy, ale to warto powiedzieć, dlaczego Ukraińcy kontynuują i nie przerwali tego kontraktu, no bo część ludzi się pyta, no ale dlaczego oni to kontynuują przez te 2 lata i czekają do końca tego kontraktu, i druga, jaka jest obecnie przepustowość, tak? Można tam roczna, dzienna.
Jeśli chodzi o kontynuację, to Ukraińcy chcą pozostać wiarygodni dla partnerów europejskich, to znaczy nie chcą być odpowiedzialni za przerwę dostaw do ostatnich klientów Gazpromu, szczególnie w Europie Środkowej, w Austrii, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech. Wciąż przez Ukrainę istotna część gazu dociera właśnie tam, pomimo faktu, że cała Europa zadeklarowała w programie REPowerEU, że do 2027 roku zrezygnuje ze wszystkich surowców rosyjskich, pozostają klienci na gaz rosyjski, to jest kilkanaście miliardów metrów sześciennych dostaw przy systemie przesyłowym, który jest w stanie przesyłać nawet 180 miliardów metrów sześciennych. Natomiast Ukraińcy nie są już w tym miejscu, w którym byli w 2018 roku, są w stanie zdegradować nieco swój system przesyłowy, zmniejszyć jego przepustowość, jednocześnie zapewniając gaz techniczny z Unii Europejskiej i nie oglądać się na gaz rosyjski, dlatego też pacta sunt servanda przestrzegają tego kontraktu, chociaż Rosjanie na przykład nie przestrzegają do końca, bo płacą za zarezerwowaną przepustowość i jej nie wykorzystują. W ten sposób między innymi podsycali kryzys energetyczny w Europie jeszcze przed inwazją w 2021 roku, więc płacą za coś, czego nie wykorzystują, bo taka jest ich polityka. Na ołtarzu polityki Gazprom jest składany po raz enty, natomiast Ukraińcom już nie zależy na nowej umowie i zacząłem właśnie mówić o tym, że media rosyjskie już straszą, że bez tego kontraktu czeka nas jakiś kryzys gazowy. No i na to odpowiedziała Komisja Europejska, która stwierdziła, że nie będzie żadnego kryzysu, że umowa nie jest potrzebna, że chętni będą mogli odbierać gaz na wschodniej granicy Ukrainy, zgodnie z pewnym schematem, o który walczyli Ukraińcy jeszcze po Euromajdanie, a przed inwazją, czyli żeby gaz na terytorium ukraińskim był już sprawą odpowiedzialności odbiorców gazu rosyjskiego, żeby wpływ Gazpromu na rynek kończył się na granicy wschodniej, no i chętni biorą na siebie ryzyko dostaw przez Ukrainę, które w czasie inwazji jest niestety wyższe niż w czasach pokoju, natomiast niekoniecznie pojawią się chętni, bo Komisja Europejska zarezerwowała ponad 30 miliardów metrów sześciennych poprzez aukcje w ramach mechanizmu wspólnych zakupów gazu. To jest triumf myśli o polityce energetycznej w Polsce na poziomie europejskim, bo to jest nasz pomysł, który niezależnie od strony sporu politycznego my promowaliśmy w Brukseli mniej więcej od 2014 roku, od inicjatywy Unii Energetycznej, niezależnie od barw politycznych, ludzie, którzy tak jak ja zajmują się sektorem energetycznym od dłuższego czasu, promowali wspólne zakupy gazu jako sposób na to, żeby łamać monopol Gazpromu, nie tylko właśnie poprzez zapasy, kolejny nasz pomysł, który na poziomie europejskim obowiązuje, ale także pulę gazu, która dociera do potrzebujących. W 2022 roku, kiedy nam i Bułgarii zakręcono kurek z gazem, Bułgaria od razu dostała 1 miliard metrów sześciennych z tej puli i przez to nie było tam kryzysu dostaw. I ta pula przekraczająca 30 miliardów, czyli 3 kontrakty jamalskie roczne w Polsce, jest do dyspozycji tych, którzy będą chcieli porzucić gaz rosyjski. Nie będzie na razie embarga na gaz rosyjski, ale zdaniem Komisji nie będzie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw, jeżeli nie będzie umowy przesyłowej przez Ukrainę, a Rosjanie na przykład zakręcą kurek. Oni sobie zakręcą stryczek na szyi w ten sposób, tracąc ostatnich klientów, nie mając alternatywnego szlaku dostaw na odpowiednią skalę, bo południowy szlak, o którym pewnie coś jeszcze powiemy, wcale nie jest alternatywą względem szlaku ukraińskiego i dlatego te rozpaczliwe tytuły w mediach rosyjskich się pojawiają, że zaraz będzie kryzys bez tej umowy, bo to Gazpromowi zależy teraz bardziej, to Gazprom dzwoni, a Ukraina nie odbiera i bardzo dobrze. To ja może podrążę troszeczkę temat Gazpromu, bo powiedziałeś, że złożyli po raz kolejny Gazprom na ołtarzu. Ja bym może dopytał i podrążył ten wątek. Jak oceniasz w tym momencie sytuację Gazpromu? Czy to składanie na ołtarzu nie spowodowało wielokrotne, że ten Gazprom się mocno wykrwawia, że tych ofiar było za dużo? No widać już w budżecie inwestycyjnym zmniejszonym w 2024 roku o 20%, że Gazprom to wszystko finansuje, tę całą awanturę. Jeszcze w 2014 roku pisałem taki tekst, że największą ofiarą ataku na Ukrainę, to znaczy nielegalnej aneksji Krymu, jest właśnie Gazprom, który zaczął tracić rynek. W 2015 roku Ukraina przestała sprowadzać gaz rosyjski wskutek działań rosyjskich. I nie inaczej jest teraz, ten proces postępuje. Gazprom finansuje
tę awanturę. Warto przypomnieć, że nowe przychody wyższe ze sprzedaży gazu i ropy w Rosji zanotowane w lutym wynikają z podwyższenia podatku od wydobycia. Jednym z głównych płatników jest właśnie Gazprom, który przez to ma mniej pieniędzy na różne opowieści, czy to o hubie gazowym w Turcji, czy to o kolejnym gazociągu do Chin. One są w informacjach prasowych, ale nie ma na to pieniędzy. Sankcje utrudniają skorzystanie z technologii, które mogą pomóc w realizacji takich projektów, utrudniają partnerstwa międzynarodowe, więc Gazprom jest złożony na ofierze, jest największą ofiarą, to Gazprom je chomiki, to Gazprom teraz przymarza wbrew tym propagandowym filmikom, w którym to my, Europejczycy, mieliśmy jeść chomiki na święta. Który reklamy robił chyba Gazprom, o ile dobrze pamiętam. Tak, no i tutaj nas straszył zakręceniem kurka, no wspaniała polityka typowego sprzedawcy, prawda, to jest no, skandaliczna postawa Rosjan, która tylko pomogła Europejczykom bez żalu się z Gazpromem rozstawać. Chyba ostatni sadomasochiści będą podpisywać jakieś nowe kontrakty z Rosjanami, no bo to niczym dobrym się nie kończy. No właśnie, z tych sadomasochistów Serbia podpisała, że tak powiem. Natomiast wróćmy jeszcze do tej drużby, bo powiedziałeś ważną rzecz, że tak, te dostawy powiedzmy rocznie no miały być kiedyś 60, teraz wyszło, że przy tych ograniczeniach ta drużba nie robi 15 miliardów rocznie. Natomiast co się właśnie stanie, bo powiedzieliśmy, że Komisja Europejska umożliwiła zakupy, właśnie komu? Jakim krajom, jakie kraje będą korzystały z tego wspólnego, można powiedzieć, tej pomocy gazowej czy wspólnego rynku? Bo tutaj do tej pory mówiliśmy drużba, no to głównie Austria i Słowacja, tak? Słowacy też tam troszeczkę zarabiali, korzystając z tych swojej części, natomiast Węgry korzystają głównie, też trzeba powiedzieć, z tego południowej nitki, czyli South Streamu, natomiast co się stanie w 2025 roku? Można podejrzewać, że część chętnych skorzysta ze wspólnych zakupów gazu. One działają na zasadzie platformy rezerwacji Aggregate EU, która daje możliwość wykorzystania zarezerwowanej puli gazu, która liczy ponad 30 miliardów metrów sześciennych. Chętni zgłaszają się poprzez komisję i dostają ten gaz. Tak jak Bułgaria dostała miliard metrów sześciennych, po prostu tak wiosną 2022 roku i uniknęła w ten sposób kryzysu. Więc chętni pojawią się prawdopodobnie ze względu na to, że dostawy przez terytorium ukraińskie nie będą pewne, być może nie będą chcieli brać na siebie ryzyka odbioru na wschodniej granicy Ukrainy, być może część pozostanie przy dostawach z Rosji, bo REPowerEU po pierwsze nie ma żadnych sankcji w razie braku porzucenia surowców rosyjskich, po drugie dopiero od 2027 roku, ale opcja wykorzystania wynegocjowanych dostaw za pośrednictwem Komisji Europejskiej może być też atrakcyjna ekonomicznie, więc to nie jest kij, to jest marchewka dla chętnych i takiej Austrii może się opłacać bardziej skorzystanie z tejże oferty. Chodzi o dostawy sieciowe, o dostawy w postaci gazu skroplonego. One fizycznie mogą docierać z krajów Beneluxu, mogą docierać z gazoportów greckich, gazoportu chorwackiego i będą częściowo wykorzystywać tę infrastrukturę, która była używana przez gaz rosyjski, także na tym południowym szlaku. Węgrzy oczywiście przekierowują już od dłuższego czasu dostawy gazu rosyjskiego ze szlaku ukraińskiego na południe, ale tu także są ograniczone możliwości. Warto pamiętać, że Turkish Stream, czyli ten gazociąg z Rosji do Turcji, nie osiągnął pełnej przepustowości, nie ma rozmów o zwiększeniu jego przepustowości, bo nie ma też chętnych. Opowieści o hubie gazowym z Turcji są kontynuowane od 2 lat, ale to przypomina trochę tę dekadę rozmów o gazociągu do Chin, który cały czas był w obiegu, był przedmiotem dyskusji i dopiero po 10 latach wszedł na etap realizacji. Nie wiadomo, czy ta platforma turecka do rozprowadzania gazu rosyjskiego przez Turcję do Unii Europejskiej w ogóle zadziała, więc podejrzewam, że dostawy rosyjskiego gazu do Europy nie spadną do zera,
natomiast będzie coraz większa presja na to, żeby je porzucać i będą tutaj także argumenty ekonomiczne, niezależnie od względów politycznych, od często prorosyjskiej polityki niektórych rządów, będzie opłacało się skorzystać z oferty wspólnych zakupów gazu wywalczonej przez Komisję, przez państwa członkowskie takie jak Polska, więc należałoby się spodziewać, że dostawy gazu rosyjskiego do Europy w postaci tych dostaw sieciowych od Gazpromu będą dalej spadać. Wspomniałeś o tym tureckim Turkstream i hubie tureckim. Nie wszyscy wiedzą, dlaczego są takie problemy. Jakbyś mógł nam troszeczkę opowiedzieć, dlaczego to nie jest realizowane, co tam się dzieje, bo to jest niezwykle ciekawe, zwłaszcza, że w tym momencie w obliczu nowych sankcji wtórnych, rozliczenia płatnicze między Turcją a Rosją wyglądają coraz bardziej skomplikowane. Byś mógł trochę powiedzieć o tym. Tak. Bacznie obserwujecie na waszych kanałach to, jak banki zachodnie i nie tylko, także te bliskowschodnie czy azjatyckie zaczynają się odwracać od transakcji z Rosjanami. Sankcje drugiego rzędu zaczynają karać za współpracę na rynku finansowym przy towarach objętych sankcjami pierwszego rzędu, czy to są surowce, czy zakazane technologie. I coraz bardziej ryzykowna jest współpraca finansowa także z Rosjanami. Jeśli chodzi o rozliczenia, tutaj także mogą pojawić się problemy. Na domiar złego analitycy zachodni podkreślili, że Turcja może stać się taką pralnią gazu rosyjskiego, to znaczy on będzie tam rozliczany po to, żeby potem już z metką nierosyjskiego gazu trafiać na rynek europejski. Komisja Europejska się także temu przygląda, więc oprócz sankcji pojawiają się także sygnały o tym, że zostaną zaciśnione kontrole dokumentów, kontrole faktów na ziemi po to, żeby nikt nie prał sobie gazu rosyjskiego, tak jak do pewnego stopnia było możliwe z ropą rosyjską, znowu nie wbrew sankcjom, ale wbrew pewnym standardom i być może w sposób, który może być zakwestionowany potem, a żadna firma nie chce być wykluczona z rynku, będąc posądzona o naruszanie przepisów i standardów europejskich. Dlatego to samo zjawisko, które znamy z floty widmo, coraz ściślej kontrolowane, jeśli chodzi o dokumenty, jeśli chodzi o każdy przecinek w dokumentach eksportowych, to samo widać w sektorze bankowym z jednej strony, a z drugiej strony także jeżeli chodzi o obrót dobrami w tych państwach granicznych, które mogą stać się pralniami różnych towarów rosyjskich, czy to będą produkty podwójnego użytku, czy właśnie też surowce. Jak oceniasz przyszłość tego hubu gazowego tureckiego, twoim zdaniem? Jest możliwa realizacja, czy to raczej utknie w fazie tych planów i bujczucznych zapowiedzi? Turcja jest wspaniałym pośrednikiem handlu surowcami z tego względu, że jest połączona świetnie nie tylko z Rosją, ale także z rynkiem kaspijskim w sektorze gazu i ropy, więc jej pośrednictwo nie jest zagrożone. Natomiast Rosja nie jest niezbywalnym elementem tego układu. Gaz rosyjski, kolejne miliardy metrów sześciennych zwiększą podaż i potencjalnie zwiększą atrakcyjność takiego hubu, ale mogą ją też równie dobrze zmniejszyć w zależności od polityki sankcji zachodnich i Turcja tutaj Rosji w ogóle nie potrzebuje, dlatego to Rosjanie dzwonią, to oni cały czas w komunikatach prasowych opowiadają o tym hubie, a Turcy czekają, wcale nie muszą mieć hubu z rosyjskim gazem, mogą mieć hub z azerskim gazem, mogą z Unią Europejską współpracować. Oczywiście nie będą blokować Rosjan, ale musi im się to opłacać i znowu powstaje pytanie o to, czy ten hub będzie opłacalny dla Rosjan, jakie będą tam marże dla firm rosyjskich, czy nie będzie tak, że znowu Gazprom będzie jakoś żyrował to przedsięwzięcie tylko po to, żeby pokazać jakieś miliardy metrów sześciennych. Z punktu widzenia rosyjskiego też chyba łatwiej jest Zachód, tylko że tutaj dochodzi Gazpromem, starym dinozaurem, który nie docenił sektora LNG w Europie i Nowatekiem, który jest tutaj obecny, ale także będzie coraz bardziej sekowany. Okay. A słuchaj, mam pytanie, jeżeli jesteśmy przy tej, bo powiedziałeś, że Turcy nic nie robią, chyba jednak właśnie robią, bo są rozmowy z Azerbejdżanem, jest rozbudowa tych własnych zasobów, a więc raczej to wygląda tak, że Rosjanie mogą być dodatkiem, jeżeli będzie wola polityczna chyba po stronie Unii Europejskiej.
Tak by to trzeba... Znaczy, miałem na myśli, że Turcy nie robią nic z Rosjanami. W tym sensie, tak, że no, są otwarci pewnie, ale to Rosjanie muszą zaoferować jakąś formę współpracy. Na razie ten hub gazowy we współpracy z Rosjanami jest tylko w komunikatach prasowych rosyjskich. O to mi chodzi. Jeżeli chodzi o współpracę, no to przy tym hubie, przy dostawach do Unii Europejskiej to muszą być chętni na ten gaz. Tymczasem jest on pod pręgierzem. Komisja Europejska zapowiedziała interwencję w sprawie tego hubu właśnie gazowego, czy nie ma tam prania ropy i tutaj chwała think tankom zachodnim, to chyba Atlantic Council i Central European Policy Analysis ostrzegały właśnie, że coś takiego się stanie i tuż po tym Komisja Europejska powiedziała, że się tym zajmie. Żar na komisji jak zawsze mielą powoli, natomiast takie interwencje komisji blokowały już South Stream, czyli gazociąg, który miał się kończyć w Bułgarii z Rosji, blokowały już umowy Rosatomu z Węgrami i one musiały być rewidowane przez dłuższy czas. Projekt Rosatomu na Węgrzech jest opóźniony, więc tutaj ten kij w szprychy też może być bardzo łatwo wsadzony, a Turcy wcale tego rosyjskiego przedsięwzięcia nie potrzebują, bo mają, tak jak mówicie, właśnie czy to azerskie surowce, czy inne możliwości rozwoju współpracy z Zachodem. A słuchaj, jeszcze wracając, bo być może to też nie jest jasne dla wszystkich, bo powiedzieliśmy, że w 2025, jeżeli chodzi o drużbę, takie dwa scenariusze rysują się. Jeden to, że kraje, może trzy nawet, czyli powiedzmy mamy tą Austrię, no i za moment przejdziemy na przykład do Słowacji, żeby może to na przykładach rozrysować. Czyli Austriacy będą mogli sobie samemu zakontraktować gaz z innych kierunków, tak? Bo tutaj się mówi i o norweskim, i o tych portach holenderskich LNG w przypadku Austrii, ale mówi się właśnie o skorzystaniu z tego mechanizmu Unii Europejskiej i to rozumiem, że to będzie, gdzie bardziej będzie się opłacać lub gdzie jest wola polityczna, żeby korzystać z tego, a druga opcja, że Rosja dostarcza na Ukrainę ten gaz, jakby to właśnie ta druga opcja miała wyglądać, tych umów takich bilateralnych, gdzie mamy powiedzmy Austrię, mamy Ukrainę i mamy Rosję i Austria chce kontynuować tak naprawdę zakupy tego rosyjskiego gazu, bo Rosjanie proponują przykładowo duże upusty, jakieś zniżki i wtedy jakby to miało wyglądać? Należy tutaj dodać jeszcze jeden komponent, o którym nie powiedzieliśmy, czyli możliwość wprowadzenia regulacji unijnych blokujących dostęp Rosjan do infrastruktury przesyłowej. Nie chodzi o embargo na dostawy, bo na to nie ma zgody, ale taki glade, który firmom na przykład austriackim da podstawę do zgłoszenia siły wyższej, czyli Gazpromie kończymy kontrakt, no bo jest siła wyższa, nie możemy użyć gazociągów w Europie, czyli sprytny zabieg, który pozwala unikać na przykład odszkodowań i z punktu widzenia formalnego, tak ważnego zawsze dla naszych przyjaciół z Austrii czy z Niemiec, wyczerpuje sprawę, to znaczy zgłaszamy siłę wyższą i nie sprowadzamy już rosyjskiego gazu. To jest scenariusz maksimum super scenariusz, w którym klienci Gazpromu mają glade, żeby porzucić te dostawy i dzieje się to nawet już w przyszłym roku. Komisja stosowną dyrektywę pisze, mamy ją poznać pewnie w ciągu kilku miesięcy, zobaczymy jaki będzie apetyt na jej przyjmowanie potem. Natomiast to jest opcja maksimum, wtedy mamy w puli wspólnych zakupów gazu zakontraktowane wolumeny dostarczane określonymi szlakami, także z możliwością swapu, czyli rozliczenia gazu w oparciu o podaż, która jest lokalnie, po to, żeby zrealizować kontrakt na przykład na dostawy z USA, ale fizycznie nie będzie to gaz z USA. To jest do zrobienia i to jest wszystko umówione w tym Aggregate EU. Na drugim biegunie jest kontynuacja dostaw z Rosji poprzez Ukrainę, jeżeli nie będzie tej regulacji blokującej infrastrukturę dla Rosjan i Białorusinów, nawiasem mówiąc, to można sobie wyobrazić, że firma europejska rozlicza odbiór gazu rosyjskiego na wschodniej granicy Ukrainy. To kontynuujemy bez Pawła, gdyż sabotują mu Rosjanie i wyłączyli prąd w tym momencie. Ale zadał pytanie, jak wygląda ta druga wersja, że Rosjanie dostarczają do granicy ukraińskiej gaz,
Austriacy chcą ten gaz, no i co teraz zrobić? Jak to rozwiązać? Tak, to nie jest nowy pomysł. On był promowany przez stronę ukraińską w czasie, kiedy to Ukraińcom bardziej zależało na przesyle przez ich terytorium. Zakładałby, że firma kupująca gaz odbiera go, rozlicza na granicy wschodniej Ukrainy i potem to jest już jej gaz i jego bezpieczeństwo to też jest odpowiedzialność klienta. I w czasach pokoju to była ciekawa opcja, która mogła animować rynek ukraiński i powodowała, że ten gaz będzie, tymczasem klienci europejscy będą brali ten gaz na siebie, a przez to Rosjanie będą mieli mniejszy interes w przerywaniu dostaw przez Ukrainę. Teraz w 2024 roku sytuacja jest całkiem inna, to znaczy po pierwsze klienci europejscy nie będą zainteresowani braniem na siebie odpowiedzialności za gaz rosyjski gdzieś na wschodniej granicy Ukrainy, gdy tam jest front. Nie cała infrastruktura jest pod kontrolą ukraińską, Ukraińcy robią co mogą, ale wszystko się może zdarzyć, prawda? Więc ta opcja cały czas jest możliwa, ale takie OMV austriackie będzie miało problem, żeby akcjonariuszom wytłumaczyć, czemu chce wziąć na siebie takie ryzyko. Prędzej skorzysta z tej puli zaklepanej przez komisję z pieczątką do odbioru, pstryk od razu, mówiąc Rosjanom, że jest siła wyższa i rozwiązując problem, czyli wszystko jest tak zaprogramowane, żeby było łatwiej porzucić gaz rosyjski, chociaż nie ma sankcji cały czas. To nie jest naruszenie prawa, jeśli ktoś sprowadza gaz z Rosji. Dla nas to jest może moralnie wątpliwe, ale OMV nie łamie prawa, będąc dalej klientem rosyjskiego Gazpromu. W pełni w zgodzie z prawem ciągnie ten ruski gaz, niestety. No i te nowe mechanizmy sprawią, że będzie prawdopodobnie bardziej zainteresowane porzuceniem gazu z Rosji. Oczywiście jeśli będzie chciało, to odbierze sobie ten gaz na granicy ukraińskiej i w ten sposób podzieli się ryzykiem też, ale gdyby to ode mnie zależało, gdybym miał taką firmę, to pewnie bym na to nie poszedł. W grę wchodzą zakupy właśnie z giełdy jeszcze, no ale potrzebny jest jakiś kontrakt terminowy i tutaj pewnie lepiej by było zamienić niepewną siekierkę Gazpromu na już porządniejszy kijek europejski ustalony z komisją. To ja wrócę i połączę te dwa wątki troszeczkę, jeżeli chodzi o te sankcje wtórne, które są nałożone na ten sektor finansowy. Pierwsze pytanie, czy powiedzmy OMV kupuje, ale chce płacić poprzez na przykład Raiffeisenbank, który nie będzie mógł obsłużyć tej płatności, czy to wtedy będzie siła wyższa, w jaki sposób on będzie mógł to próbować. I drugie połączone z tym pytaniem, jak będzie wyglądała sytuacja w przyszłości, jeżeli te sankcje wtórne na ten rynek finansowy, na te problemy z rozliczeniami, jak mogą wpłynąć na wszystkich tych rosyjskich gigantów, Gazprom, Rosneft i wiesz, wszystkich, którzy dostarczają ropę i gaz właściwie na cały świat. Jak to wygląda w twoim przekonaniu? Warto się zastanowić, dlaczego Austriacy nie mieli przerwy dostaw gazu, kiedy mieli ją Polacy czy Bułgarzy. Można podejrzewać, że transakcje zgodnie z dekretem prezydenta Rosji mogą być rozliczane w rublach albo w jakiś inny sposób, na jakieś subkonta, w jakiś skomplikowany sposób są realizowane po myśli Rosjan i te transakcje mogą być wówczas zagrożone sankcjami finansowymi, co nie znaczy, że sposób rozliczenia w dolarach nie będzie w ogóle możliwy. Natomiast to jest kolejna komplikacja, kolejny element podważający wiarygodność dostawcy rosyjskiego i każda firma rosyjska będzie miała teraz coraz większe problemy z pożyczkami i z realizowaniem transakcji w naszym zachodnim systemie bankowym. Z tego względu znowu, to nie znaczy, że nie będą możliwe transakcje ani pożyczki, ale rośnie ryzyko, rośnie koszt, maleje stopa zwrotu, oddalają się w przyszłość megaprojekty, o których Rosjanie opowiadają, no i też wartość tych spółek, które stają się coraz bardziej trendowate, też będzie spadać. Jeżeli spojrzymy na zapowiedzi nowych sankcji w sektorze LNG, nowych tych ograniczeń, no to widać od razu w notowaniach rosyjskiego Nowateku, który cały czas nie najgorzej radzi sobie w zachodniej Europie, one spadają, ponieważ wiarygodność tego partnera będzie spadać, dlatego też kibicuję tej regulacji unijnej, która jest pewnym kompromisem ze względu na brak woli wprowadzenia embargo, która spowoduje brak dostępu rosyjskich surowców do infrastruktury przesyłowej w Europie. Na tym zakończyliśmy pytania nasze. Teraz przejdźmy do pytań od widzów. Na początek rozgrzewka. Panie Wojtku, pytanie: ile LNG importuje Polska z Rosji?
Panie Mateuszu, 0 okrągłe. To akurat nie dla mnie, no ale od widza, więc Tak, okej. No, ale to trzeba było jasno powiedzieć. LNG to nie LPG. LNG to gaz taki, który idzie do gazociągu z gazoportu. Najpierw płynie tankowcem LNG, prawie minus 200 stopni, gaz w formie skroplonej, rozładowywany, regazyfikowany i wpuszczony do gazociągu TLNG, zamieniający się w gaz sieciowy. LPG to jest gaz butlowy albo gaz samochodowy, inny rodzaj medium, które dociera w 50% z Rosji cały czas, natomiast jest embargo z okresem przejściowym 12-miesięcznym do końca tego roku i każdy odbiorca LPG z Rosji w Polsce musi liczyć się z tym, że kończymy, a że zapowiadaliśmy to od 2022 roku, to nie ma zmiły i zamykamy te ruskie butle, po prostu możemy sobie sprowadzić na szczęście LPG z innego rynku. Czyli LNG 0, LNG 0, LPG LPG 50%. 0 w 2025. Amen. W takim razie, jak wstrzymanie eksportu paliw w Rosji wpłynie na cenę ropy naftowej i cenę paliw na świecie? No bo w tym momencie mamy co najmniej pół roku wstrzymania eksportu paliw z Rosji ze względu na ich problemy z wydajnością. Tak, na razie mówimy o benzynie, jest embargo na benzynę, możliwe jest embargo cały czas na olej napędowy, który będzie większym problemem. Cena benzyny na rynku hurtowym w Rosji rośnie, embargo zmniejszy podaż i wpłynie na wzrost ceny benzyny w Europie. Większy problem jest z dieslem, ponieważ tam mamy dłuższy ciąg problemów z podażą sektora rosyjskiego, dodatkowo spekulacje na temat naruszenia zasobów strategicznych w Polsce, które są dyskusją polityczną, którą można prowadzić pewnie w innym miejscu. Dla nas, zajmujących się twardym bezpieczeństwem, postawiłbym wykrzyknik przy oleju napędowym. Jeżeli Rosjanie wprowadzą na przykład embargo na olej napędowy, który wciąż dociera na rynek europejski, jest cena maksymalna, nie ma pełnego embargo, no to spadnie podaż i będzie musiała wzrosnąć cena. W Polsce widać, że to jest wysoka cena, to jest jedna z przyczyn niezadowolenia sektora rolniczego, który przecież zaraz zaczyna intensywną pracę z ciężkimi maszynami, które potrzebują oleju napędowego, więc paliwa mogą drożeć i ważniejszy jest w tym kontekście olej napędowy, także w kontekście podaży z rafinerii Szwed, którą są zainteresowani Polacy, która zaopatruje także Polskę zachodnią, dlatego to jest arcyważny temat. Jeśli chodzi o ropę naftową, cena w okolicach $80 jest do przeżycia. Jeżeli nie będzie tąpnięć geopolitycznych, to spowolniony rozwój gospodarczy w Chinach i w Europie, większa podaż rewolucji łupkowej, wcale nie za duży spadek podaży z krajów OPEC+, przez to, że im to cięcie nie do końca wychodzi, a Rosja mataczy, powoduje, że cena nie powinna znacznie wzrosnąć, nie licząc znowu jakichś tam czarnych łabędzi, bo przecież ich nie brakuje i zaraz się znowu jakiś może pojawić. Premier Izraela mówi, że do 6 tygodni ma się skończyć interwencja w strefie Gazy. To byłby czynnik mocno uspokajający rynek i obniżający cenę ropy. Trzymam za to kciuki nie tylko ze względu na prawa człowieka, ale też właśnie ze względu na rynek ropy, który bardzo emocjonalnie reaguje na to, co się tam dzieje. Więc wracając do Rosji, ich działania świadczą o utrzymywaniu się kryzysu paliwowego, o ryzyku nie tylko wysokich cen, ale powrotu niedoborów w niektórych miejscach na mapie Rosji. No i to jest ironia losu, wynikająca też ze skutecznych ataków na infrastrukturę krytyczną Rosji przeprowadzonych przez Ukrainę. Ten dronopad spada często na rafinerie, często na bazy paliwowe i widać tego skutki bardzo dobrze, niech się imperium dziadów kisi. Okej, wspomniałeś o rafinerii Szwed w Niemczech. Ewentualne wejście Polski w tą rafinerię mogłoby nam troszeczkę pomóc, natomiast Niemcy troszeczkę znowu lawirują i przesunęli jakieś tematy o pół roku. Jakbyś mógł coś opowiedzieć o tym? Okej, rafineria Szwed to jest zakład taki jak rafineria Płocka, tylko jeszcze starszy, który znajduje się w Brandenburgii, blisko linii Odry. Zaopatruje Niemcy wschodnie oraz Polskę zachodnią, więc dla nas też jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw paliw. 54% akcji dzierży Rosneft, rosyjski Rosneft Deutschland, natomiast te akcje są objęte zarządem powierniczym, to znaczy zarządza rząd niemiecki poprzez regulatora Bundesnetzagentur, a właścicielem pozostają Rosjanie.
No i Polska domagała się od dawna od inwazji Rosji na Ukrainę i wprowadzenia tego zarządu, żeby zamienić go na derusyfikację, wywłaszczyć Rosjan, tak jak było z Gazprom Germania, więc jest już precedens i były też rozmowy o tym, żeby wszedł tam Orlen. Rozmawiałem z Danielem Obajtkiem, prezesem Orlenu, zapytałem go, czy były te rozmowy, na papierze potwierdził, że były, mamy to opublikowane, więc to już nie są spekulacje. Polacy chcieli wejść do rafinerii Szwed, ale zarząd powierniczy jest przedłużany co pół roku i w ostatnim czasie został przedłużony znowu z marca na wrzesień 2024 roku i są też oficjalne wypowiedzi przedstawicieli Niemiec, którzy mówią o tym, że teraz we współpracy z Rosnieftem trwa poszukiwanie klienta. To sposób na to, żeby uniknąć sporów sądowych o wywłaszczenie, uniknięcia groźby przerwy dostaw przez ropociąg Przyjaźń, którym przecież płynie przez Rosję kazachska ropa, ta farbowana ropa, która fizycznie prawdopodobnie jest rosyjska, zgodnie z prawem, bo takie mamy przepisy, że można sobie tak metkę zmienić. Natomiast Rosjanie w mediach sugerowali, że mogliby zakręcić kurek przez Przyjaźń, gdyby doszło do brutalnego wywłaszczenia bez pardonu, dlatego też Niemcy wybierają opcję umiarkowaną we współpracy z Rosnieftem. To Rosnieft ma szukać teraz kupca, no i raczej nie będzie go w Polsce szukał, bo nie ma tu czego szukać i nie będzie raczej współpracował w tym zakresie z Orlenem. Są spekulacje i też wola Brandenburgczyków, którzy często mają tradycje komunistyczne, często tradycje prorosyjskie, ale też często związane z Azją Centralną czy z Kazachstanem. Są spekulacje o tym, że weszłaby firma kazachska, aby przypieczętować ten deal, że ropa kazachska płynie przez Rosję do Niemiec. Kazachowie chcieliby zwiększyć te dostawy z 1 miliona do 2 milionów miesięcznie ton ropy i być może tak to się skończy, ale nie wiemy. Na razie te poszukiwania trwają, czyli Rosjanie dostali czas, Niemcy nie mają awantury, ale nikt tak naprawdę nie jest zadowolony, bo Rosjanie pozostają w Szwed, a mamy wiosnę, w której nie wiadomo, co się stanie. Są przestoje rafinerii, są problemy z podażą oleju napędowego, są jego wysokie ceny i jeszcze być może naruszone zapasy w Polsce, przez co jeszcze wiele się może tutaj wydarzyć. Okej, uważasz, że Niemcy się wystraszyli w tym momencie, czy to jest... Oni są więźniami formalizmu, to znaczy taka bardziej przychylna interpretacja jest taka, że się wystraszyli, że zwyciężyły te stronnictwa z Ministerstwa Finansów, które tam się zawsze o każdy przecinek kłócą i chcą wszystko zgodnie z podręcznikiem. No ale to jest ryzyko powtórzenia błędu Nord Stream 2. Tutaj też wszystko było zgodnie z podręcznikiem, dopóki Rosjanie nie wpędzili Niemiec w recesję gospodarczą przez ten tani gaz rosyjski, który nagle przestał płynąć, więc może dojść do takiej recydywy i naiwność to jest interpretacja optymistyczna części, bo gdyby to od zielonych zależało, to oni by zderusyfikowali. Tutaj z Polakami się świetnie rozumieją, całkowicie odwrotnie od sprawy atomu, a bardziej pesymistyczna jest taka, że wygrały interesy, które nie chcą wypchnąć stamtąd Rosnieftu, nie chcą na zawsze usunąć Rosjan z tego sektora, licząc na to, że kiedyś wrócimy do business as usual i to by była bardziej pesymistyczna, niebezpieczna dla Polski interpretacja. Okej. W takim razie jeszcze kolejne pytanie od widzów. Czy Rosja zwiększy podaż ropy? Czy ma szansę zwiększyć podaż ropy? Chyba troszeczkę o tym mówiliśmy, że raczej to niemożliwe, ale jakbyś uzupełnił może dlaczego? Rosja deklaruje zmniejszenie eksportu ropy i widać, że może być zmuszona do obniżenia wydobycia samego przez sankcje, przez cięcia ustalone z Arabią Saudyjską ekstra względem porozumienia naftowego OPEC+. Rosja jest zobowiązana do ograniczenia podaży ropy, natomiast mataczyła już w przeszłości, były już afery w relacjach z Saudyjczykami w tej sprawie, bo Saudyjczycy ładnie cieli zgodnie z ustaleniami, a tu się okazywało, że... Zeszłe pół roku to było takie, że nie wiadomo, co tam się działo tak naprawdę. Ale przestali zapraszać tych dziennikarzy, którzy zadawali pytania o to, no i już nie ma afery, prawda? Aha, no więc tak, debata demokratyczna z reżimami tak wygląda, więc nie wiemy, co tam się podskórnie dzieje. Na pewno zmniejszanie wydobycia długoterminowo zaszkodzi Rosji, bo podkopuje fundamenty petrostate rosyjskiego i może być też tak, że Rosjanie będą mówić, że realizują cięcia, a tak naprawdę muszą ograniczać wydobycie, bo im się sypie sektor, więc nie warto brać dosłownie tego, co oni mówią i zobaczymy, czy będą faktycznie ciąć.
tak jak mówisz, jest mniejsza szansa, że będą zwiększać podaż ropy, bo w ich interesie też jest wyższa cena. Okej. I ostatnie pytanie. Czy spodziewasz się światowego wzrostu cen paliw przy mniejszym, ale jednak spadku cen ropy naftowej? Pytanie od widza. To jest bardzo trudne pytanie, oczywiście nie mam szklanej kuli, chociaż zawsze analitycy są proszeni o to, więc mogę powiedzieć, od czego to zależy, bo w coraz mniejszym stopniu to zależy od podaży z petrostates jak Arabia Saudyjska czy Rosja. Najważniejszy czynnik to jest rozwój gospodarczy na świecie i spowolnienie w Chinach, ale także w Europie. Na przykład ceny uprawnień do emisji CO2 istotnie spadły w ostatnim czasie nie przez jakieś zmiany polityczne, tylko przez to, że mniej się dzieje w gospodarce, mniej emitujemy, a zatem też mniej jeździmy samochodami i może się zdarzyć tak, że głównym czynnikiem ograniczającym wzrost cen będzie mniejsza aktywność gospodarcza i to będzie marne pocieszenie, no bo będzie taniej przez to, że mamy kryzys. Nie wiadomo, czy on będzie. Są spory ekonomistów, czy teraz mamy odbicie, czy zaczyna nam się zacinać ten silnik gospodarczy. Stany Zjednoczone zaskakują wzrostem gospodarczym, nie ma u nich recesji, popyt jest całkiem niezły na paliwa, to też jest ważny czynnik. Z drugiej strony rewolucja łupkowa podnosi coraz wyżej głowę, 13 milionów baryłek dziennie podaży ze Stanów Zjednoczonych, największego producenta węglowodorów obecnie na świecie. To nie Rosja, to nie Arabia, to Amerykanie są największymi producentami i do rozstrzygnięcia pozostaje, ile tego zostanie w Stanach, a ile zostanie wyeksportowane dalej. To będzie zależało od polityki klimatycznej, także od polityki zagranicznej Stanów, które mogą chcieć wysłać więcej ropy w świat i dopiero na to możemy nałożyć nakładkę porozumienia naftowego OPEC+, które po pierwsze niekoniecznie będzie przestrzegane do końca, mamy maruderów tego układu, nie tylko Rosję, trzeba przypomnieć, że Angola pożegnała się z OPEC-iem i z porozumieniem naftowym, bo ona chce wydobywać więcej, mogą być następcy. Nigeria buduje sobie własne rafinerie. Chiny odkryły niedawno bardzo bogate złoża ropy, więc być może nie będą musiały importować w takiej liczbie, jeżeli dokopią się i zaczną wydobywać, więc jest bardzo dużo zmiennych w tym momencie. Tak, i jeszcze tylko jedna zmienna, ataki na infrastrukturę krytyczną w Europie, to znaczy tego się najbardziej boi sektor energetyczny w Polsce, że ktoś nam wysadzi gazoport, naftoport, jakiś ropociąg i to mogą być zakłócenia, które znacznie wywindują cenę albo zmniejszą podaż i przed tym należy się chronić, dlatego chuchamy i dmuchamy na nasze okna na świat z gazem, ropą i surowcami spoza Rosji. Energetyku, pilnuj Bałtyku. Okej, możesz w 2 zdaniach powiedzieć, czy coś się dzieje pozytywnego w tej kwestii? Bo może wielu z nas nie wie. To są sprawy, o których nie mówią otwarcie specjaliści, natomiast widać sygnały o zacieśnieniu współpracy Unii Europejskiej i NATO, widać sygnały o podjęciu działań na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej w całej Unii Europejskiej, do tego stopnia, że w niektórych miejscach są montowane nawet działka antydronowe z uderzeniami elektromagnetycznymi, które mają je strącać, takie drony, więc nikt nam nie mówi oficjalnie o szczegółach, ale wierzę w to, że... Ale dzieje się. Tak, że na pewno jest świadomość tego zagrożenia. Oficjalnie nikt nam nie powie, co się dzieje. Okej, mamy wszystko. Dziękuję Ci serdecznie za odwiedziny. Drodzy widzowie, jeżeli macie jakieś pytania uzupełniające, napiszcie proszę w komentarzach pod wideo, postaramy się zaprosić, jeżeli się oczywiście zgodzisz. Jeszcze raz Wojciecha i będziemy kontynuować tą ciekawą rozmowę. Ja na ten moment serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, cześć.